Zawodnicy podchodzą do linii startu, czekają na rozpoczęcie biegu. Wydaje się, że niektórzy przebierają nóżkami niepewni swojej pozycji. Kisight jest niewzruszony i start. Kisight, najszybszy zawodnik, wychodzi na prowadzenie, ale depczą mu po piętach. Zobaczmy, co będzie dalej. Wydaje się, że Siglent HD powoli wyprzedza Kisighta. Tak, wychodzi na prowadzenie. Unite potknął się niestety, ale dalej uczestniczy w biegu. Wiraż i ostatnia prosta. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Wszyscy idą łeb w łeb. Kto wygra? Oscyloskopy do testów otrzymałem od następujących dystrybutorów: Siglent NDN, Kisight AMT, Unite Geotronic. Serdecznie dziękuję. Cześć, witam w laboratorium metrologii. Na początku chciałbym przywitać i serdecznie pozdrowić nowych subskrybentów kanału oraz patronów. W ciągu ostatnich tygodni przybyło bardzo dużo osób subskrybujących kanał. Przekroczył on liczbę 20 000 subskrypcji. Słuchajcie, jestem naprawdę w głębokim szoku, że tak wiele osób śledzi te tematy, które tutaj prezentuję. Dziękuję Wam za komentarze, za obecność na czacie podczas premier, gdzie rozmawiamy na żywo, za wszystkie wiadomości prywatne. To jest dla mnie cenna informacja, jak oceniacie te treści, co chcielibyście, aby na kanale się pojawiło i zawsze staram się Wasze opinie brać pod uwagę. Dziękuję. Po drugie, przepraszam za podkrążone oczy i zmęczony wyraz twarzy, ale od 5 dni między 5 a 7 rano nagrywałem materiały do tego filmu. Mogłem to robić tylko w tych godzinach, bo później cały dzień laboratorium jest zajęte. Słuchajcie, stoję przed wyborem nowego oscyloskopu do laboratorium. Muszę obsadzić kilkanaście stanowisk nowym sprzętem, dlatego że oscyloskopy, które mamy, Rigole DS1052E, taki zresztą tutaj jest, no już odmawiają posłuszeństwa. Dużo egzemplarzy jest zepsutych, a poza tym są to oscyloskopy już chyba co najmniej 20-letnie, więc czas na zmianę pokoleniową i jakościową. Za kryterium wyboru postawiłem sobie kilka cech, po pierwsze oscyloskop 4-kanałowy o łatwej, intuicyjnej obsłudze, dlatego że mają to być oscyloskopy dla studentów, dla osób początkujących, które pierwszy raz siadają przed tym przyrządem, więc nie może on być skomplikowany w obsłudze. No i w związku z tym udało mi się wypożyczyć do testów 4 oscyloskopy. 2 Siglenty SDS 814X HD, jedyny oscyloskop 12-bitowy z ekranem dotykowym, SDS 1104XE, no już jakiś czas obecny na rynku, Kisight DSO X1204G i Unite UPO 1104. Pierwszy raz mam do czynienia z tym oscyloskopem. No, Unite produkuje świetne multimetry przenośne. Zobaczymy, jakie produkuje oscyloskopy. Cena tych 3 egzemplarzy to jest około 2500 zł. Ten Kisight jest nieco droższy, bo kosztuje 8000 zł, ale tylko taki model dystrybutor mógł mi przysłać. Jest jego wersja Edu, nieco uboższa, która kosztuje w granicach tych 2-3 tysięcy zł, więc potencjalnie to mógłby być mój wybór. Ktoś zapyta, dlaczego w tej stawce nie ma Rigoli. No po pierwsze, nie widzę w tej chwili w ofercie nic takiego szczególnego. Są modele DHO 800 i DHO 900 z ekranami dotykowymi, 12-bitowe,
ale interfejs użytkownika w tamtych oscyloskopach nie nadaje się dla osób początkujących. Tam te okna zasłaniają sygnał, robiąc regulację parametrów nie widzimy, co tak naprawdę się zmienia w sygnale, więc to nie są oscyloskopy dydaktyczne, jakkolwiek bardzo dobre. Z kolei mamy trochę tych Rigoli też DS1074Z, które nam służą i są one w laboratorium, więc Rigole dalej będą obecne, natomiast chce się otworzyć na nowe marki i stąd taki wybór. Słuchajcie, dzisiejszy test, dzisiejszy film będzie dosyć nietypowy, co już chyba widzieliście po czołówce. Nie będzie to jakiś super wyszukany test naukowy, raczej będzie to zorganizowany przeze mnie wyścig między tymi oscyloskopami o palmę pierwszeństwa. Postawię im różne ciekawe zadania i zobaczymy, jak one sobie tutaj poradzą. Zasady są takie, że dzisiaj odpada najgorszy z nich, a do finału przechodzą 3 najlepsze. I w drugiej części filmu z tych 3 najlepszych zostanie wybrany ten jedyny. Zapraszam. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja poszczególnych oscyloskopów. Wszystkie są 4-kanałowe. To był jeden z moich wymogów stawianych oscyloskopom. Jeśli chodzi o liczbę bitów, to wszystkie są 8-bitowe, z wyjątkiem Siglenta 814XHD, który jest oscyloskopem 12-bitowym. Pasmo przenoszenia to 100 MHz, z wyjątkiem Keysight'a, który to pasmo ma 70 MHz. Jeśli chodzi o próbkowanie, najwolniej próbkuje Siglent 1104, pozostałe próbkują 2 gigasampli na sekundę. Przy czym ten Siglent 1104 i Keysight mają 2 przetworniki analogowo-cyfrowe, czyli przy jednym bądź 2 kanałach, na przykład pierwszym i trzecim, ta częstotliwość próbkowania jest utrzymana. Dopiero przy włączeniu większej liczby kanałów jest ona dzielona na kanały. W przypadku Siglenta 814X i Uni-T to dzielenie następuje od razu po włączeniu kolejnego kanału. Pamięć akwizycji, no tak jak widać w tabeli, najmniejsza pamięć 2 megapunkty Keysight, ale to w niczym temu oscyloskopowi nie przeszkadza. Poza tym tutaj to dzielenie następuje nieco inaczej niż w przypadku innych oscyloskopów. Kolejnym ważnym parametrem jest liczba akwizycji na sekundę. Najszybszym oscyloskopem według specyfikacji jest Keysight. 200 000 rejestracji przebiegów na sekundę, następnie Uni-T, później Siglent 1104 i na końcu Siglent 814XHD 80 000 przebiegów na sekundę. Jeśli chodzi o pozostałą specyfikację, to protokoły szeregowe, dekodowanie tych protokołów szeregowych jest dostępne we wszystkich oscyloskopach. Natomiast jeśli chodzi o tak zwane protokoły samochodowe, to są one dostępne tylko w Siglentach. Rozdzielczość ekranu, tak jak widzicie, wyróżnia się tutaj Siglent 814XHD. Wejścia cyfrowe są opcjonalne w Siglentach, natomiast pozostałe oscyloskopy ich nie oferują. Tak samo jeśli chodzi o generator, jest to opcja w Siglentach, Uni-T w ogóle tego nie umożliwia, a Keysight generator ma wbudowany. Impedancja wejściowa w każdym przypadku wynosi 1 MΩ. W dalszej części filmu zweryfikuję niektóre z tych parametrów pomiarowo i zobaczymy, czy producent, czy oscyloskopy dotrzymują specyfikacji producenta.
Tutaj warto dodać, że do Siglentów otrzymujemy 4 sondy o paśmie przenoszenia 100 MHz, do Keysight'a 4 sondy o paśmie przenoszenia 200 MHz, natomiast do Unite 1 sondę o paśmie przenoszenia 100 MHz. Nieco dziwne jest to, że producenci dodają sondy o paśmie przenoszenia równym paśmie przenoszenia oscyloskopu, gdyż powinno być to zrobione z nadmiarem, tak jak w Keysightie. Wadą jest to, że do Unite dostajemy tylko 1 sondę tego typu. Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. No to rozpocznijmy nasz wyścig. Będzie on w dużej mierze polegał na uzyskaniu na ekranie oscyloskopu stabilnego obrazu sygnału dla różnych sygnałów testowych bądź wykonaniu konkretnych pomiarów. Dla każdego sygnału testowego zostały określone nastawy oscyloskopu, jakie powinny być zastosowane. Pytanie, który z oscyloskopów poradzi sobie z tymi zadaniami najlepiej, czyli najszybciej? Nie czytałem instrukcji obsługi, nie używałem tych oscyloskopów zbyt długo przed tą konkurencją, a więc będzie to test na intuicyjność obsługi oscyloskopów. Zawody zacznijmy od sygnału typu sinus plus szum. Należy włączyć uśrednianie, tak aby ograniczyć widoczność szumu i uzyskać stabilny obraz na ekranie oscyloskopu. No to zacznijmy nasz wielki wyścig. Sygnał sinusoidalny z szumem. Wszyscy konkurenci zaczynają od autoscale i zobaczmy, jak im to pójdzie. Wydaje się, że Siglent 1104 już jest w trybie average. Wygląda to całkiem nieźle i już zakończył. Zobaczmy, kto będzie na drugim miejscu. Unite włączył uśrednianie, ale jakże dziwnie wygląda ten sygnał. Drga jakoś, jest niestabilny. Chyba trzeba będzie użyć funkcji hold off. Z kolei Siglent 814X wciąż poszukuje funkcji uśredniania. Jest to w menu matematycznym. W międzyczasie Keysight już skończył. Zobaczmy, jak to wygląda na Siglencie. Idzie łeb w łeb z Unite. Chyba wynik tutaj będzie dobry i zakończy jako pierwszy uśrednianie. Włączamy razy 16. Tak, i Siglent zakończył, a Unite wciąż ma problemy z włączeniem hold-offa. W końcu uzyskał zamierzony efekt. Sinus plus glitch. Sygnał sinusoidalny z krótkim impulsem na szczycie sinusoidy. Konkurencja polega na takim ustawieniu oscyloskopu, aby wyraźnie zaobserwować impuls. Druga konkurencja. Sygnał sinusoidalny z glitchem. Zobaczmy, jak oscyloskopy sobie poradzą. Chodzi o synchronizowanie się do glitcha i powiększenie go na ekranie oscyloskopu. Znowu Siglent 1104 chyba wysuwa się na prowadzenie. Kto będzie drugi? Zobaczmy. Tak, Siglenty tutaj zdecydowanie w przewadze. Unite i na ostatnim miejscu Keysight. Warto dodać, że za każdym razem w Keysightie musimy ustawiać tłumienie sondy na razy 1, dlatego że domyślnie jest razy 10. Sinus plus modulacja amplitudowa plus glitch. Należy uzyskać stabilny obraz na ekranie, a następnie powiększyć fragment sygnału, w którym lokalnie występuje dodatkowa modulacja amplitudy. Teraz mamy dosyć trudny sygnał do synchronizacji, czyli modulację amplitudową. Keysight chyba znowu będzie musiał w pierwszej kolejności ustawić tłumienie sondy na razy 1, dlatego że domyślnie jest ustawiane razy 10. Zobaczmy, co się dzieje na pozostałych oscyloskopach. Siglenty już są w trybie hold off i całkiem nieźle sobie radzą. Widzimy, że ta klawiatura ekranowa, czy to dotykowa, czy ustawiana za pomocą pokrętła, daje tutaj zdecydowaną przewagę i chyba Siglent 814X tak już zakończył. Zaraz za nim Unite. Wydaje się, że Siglent 1104 też. No i tu niestety ta gałkologia w Keysightie, no cóż, powoduje, że ten oscyloskop jest w tej konkurencji najwolniejszy i trwa to bardzo, bardzo długo. No, nie ma klawiatury numerycznej na ekranie i dopiero teraz kończy tę konkurencję. Sygnał RF Burst. Sygnał sinusoidalny z modulacją amplitudy, ale występujący w dużych interwałach czasowych. Stąd do uzyskania stabilnego obrazu należy użyć trybu wyzwalania normal. Zobaczmy, jak pójdzie w tym przypadku. Sygnał z modulacją amplitudową, ale
te okresy powtarzania tego sygnału pojawiają się dosyć rzadko, więc trzeba będzie użyć trybu normal. Zobaczmy, kto poradzi sobie najlepiej. O, już na Siglentach chyba widzę, tak, obydwa Siglenty w tym samym momencie skończyły. Natomiast kto będzie na miejscu 3. i 4, trwa pasjonujący wyścig. Chyba Unite, tak. No i tutaj Keysight, tak. No znowu zaważyło to ustawienie sondy na tłumienie razy 10. Edge Transition Violation Signal. Trudny sygnał do synchronizacji ze względu na niemonotoniczne zbocza i glicze. Trzeba będzie tu użyć kombinacji wyzwalania puls i funkcji hold off, aby uzyskać stabilny obraz na oscyloskopie. Teraz mamy trudny sygnał do synchronizacji o niejednoznacznych zboczach. Trzeba będzie użyć kombinacji trybu wyzwalania puls i hold off. Keysight znowu ustawia sondę na tłumienie razy 10, to go znacznie opóźnia. Natomiast już mamy dosyć stabilny obraz na Siglencie 814X. Kto będzie zaraz za nim? Zobaczmy. Siglent i Unite idą łeb w łeb. Zobaczmy. A tak, pierwszy Siglent już skończył. Tutaj te klawiatury numeryczne jednak dają przewagę dla Unite i drugiego Siglenta i spodziewam się, że wynik może być tutaj bardzo podobny, chociaż chyba Unite wysuwa się nieco na prowadzenie. Zobaczmy, już jest ustawiany hold off, tak, a w Siglencie chyba jeszcze... Tak, też chyba hold off. Za chwilę Siglent też zakończy, natomiast w Keysightie to kręcenie gałkami nie jest najlepszym rozwiązaniem, chociaż jednak na ostatniej prostej wyprzedził Siglenta. Ach, bo Siglent nie ma hold offa w trybie puls, no i to tutaj zaważyło. Digital burst plus glitch, sygnał cyfrowy z glitchem, prosty do synchronizacji, ale czy obraz będzie stabilny na wszystkich oscyloskopach? Teraz dosyć prosty sygnał, taki nazwijmy to cyfrowy, ale z pewnym glitchem. Łatwo się jest do niego synchronizować. Siglenty już skończyły, co tu się dzieje? Unite już skończyło. Pomiary kursorowe. Konkurencja polega na wykonaniu pomiarów sygnału prostokątnego z oscylacjami, konkretnie na ręcznym pomiarze okresu i wartości oscylacji. Pomiary kursorowe. Zobaczmy, jak tutaj nasi pedentenci sobie poradzą. Mamy sygnał prostokątny z takim dzwonieniem, z takimi oscylacjami. No i te oscylacje trzeba będzie pomierzyć ręcznie kursorami na każdym oscyloskopie, czyli okres tych oscylacji oraz ich amplitudy. Wygląda na pierwszy rzut oka, że wszyscy idą łeb w łeb. Czy ktoś wysuwa się na prowadzenie? Chyba Siglenty. Ekran dotykowy, niby daje tutaj przewagę, ale też jest pewnym problemem, bo czasami przesuwa się cały sygnał. Tabelka z kolei w Unite jest zafiksowana w lewym górnym rogu, w związku z tym trzeba ten sygnał przesuwać lewo-prawo, żeby dało się ustawić kursory, chociaż ustawianie tych kursorów, z tego co widzimy w Unite, jest mało precyzyjne. Skok tego pokrętła jest skwantowany i nie jest to łatwe. Z kolei w Keysightie klasycznie i stabilnie idziemy do przodu, mierząc kolejne oscylacje. Zobaczmy, co będzie dalej. Siglenty są już w trybie pomiaru poziomów tych oscylacji i chyba wysuwają się na prowadzenie. Ta konkurencja trwa dosyć długo, więc zachęcam do kubka kawy albo dobrej herbaty. Zobaczmy, co będzie dalej. Chyba jednak Siglenty, chociaż Keysight depcze im po piętach, a Unite wydaje się, że jest dosyć daleko z tyłu. Tak, Siglenty już skończyły. Prorokuję tutaj, że Keysight będzie na 3. miejscu, a Unite ze względu na nieprecyzyjne ustawiania kursorów ma tutaj spore problemy. To jest rzecz, którą ten zawodnik zdecydowanie musi poprawić. Zobaczmy, ostatnia prosta. Keysight już chyba kończy, w Unite trzeba przesuwać ten sygnał, a kursory nie przesuwają się razem z sygnałem. Cóż za błąd, zdecydowanie Unite tutaj traci i dobiega do mety na ostatnim miejscu. Pomiary automatyczne. Tu mamy sygnały z badania kabla metodą reflektometryczną.
W pierwszej kolejności należy zmierzyć wartości maksymalne i minimalne sygnałów oraz czas trwania impulsu, a następnie zmierzyć opóźnienie między zboczami narastającymi sygnałów. Teraz mamy pomiary metodą reflektometryczną, czyli określanie długości kabla metodą reflektometryczną. 2 sygnały, sygnał nadany, sygnał odbity. O tym można w innych filmach sobie posłuchać, natomiast zobaczmy, jak tutaj poradzą sobie nasi konkurenci. W pierwszej kolejności chodzi o pomiary automatyczne wartości maksymalnej, minimalnej na każdym kanale i szerokości trwania impulsów. Tu wydaje się, że jednak ten ekran dotykowy Siglenta 814X robi robotę. No, zobaczymy, jak to będzie w końcowym rozrachunku. Również intuicyjnie bardzo i szybko obsługuje się drugiego Siglenta. W Unite chyba też nie jest nieźle. Keysight, no cóż, tutaj znowu tą sondę trzeba było ustawić na tłumienie razy 1, jakkolwiek pomiary z tego co widzę już są wykonywane. Natomiast Siglent 800 już skończył, tak? Już skończył. Zobaczmy, kto będzie na drugim miejscu, kto walczy o to drugie miejsce. Już terminatory są tutaj podpięte i u Unite, i u Siglenta. Keysight jeszcze daleko, daleko z tyłu. No tutaj brak tej klawiatury też takiej bardziej intuicyjnej nieco przeszkadza. Zobaczmy, tak, Unite już skończył, Siglent drugi chyba też za chwilę skończy. No i pozostał nam Keysight, który już w wolnym tempie, wyluzowany, dobiega do mety. Za chwilę te pomiary powinny być skończone. Nie ma tutaj pomiaru między zboczami narastającymi. Trzeba po prostu włączyć pewnie jakiś delay. Tak, jest funkcja delay, czyli opóźnienie pomiędzy jednym i drugim sygnałem. Tryb XY. Dla konfiguracji z poprzedniej konkurencji, ale dla sygnałów sinusoidalnych, należy wykonać pomiary metodą krzywych Lissajous, umożliwiające obliczenie przesunięcia fazowego między sygnałami. Tryb XY dla sygnałów z metody reflektometrycznej, przy czym zmieniono tutaj sygnały z prostokątnych na sinusoidalne, tak jak zgodnie ze sztuką powinno być to zrobione. No i zobaczmy, jak te oscyloskopy sobie poradzą. No, Siglent 1104 już jest w trybie XY, podczas gdy inne dopiero w ten tryb wchodzą. Siglent 814X już mierzy, Unite również. Zobaczmy, jak będzie z pomiarami. Jakieś dziwne pomiary w tym Unite, takie automatyzowane w trybie biegu, w układzie biegunowym. No, zobaczymy, czy Keysight, czy Unite. Ostatnia prosta, zobaczmy chyba, tak, jednak Keysight, Unite tutaj zdecydowanie najgorzej sobie poradził. Analiza widmowa, FFT. Dla sygnału prostokątnego o częstotliwości 100 kHz oscyloskop należy skonfigurować do pomiaru FFT w zakresie od 0 do 2 MHz z oknem Hanninga, a następnie automatycznie zmierzyć amplitudy 3 pierwszych harmonicznych. I FFT, sygnał prostokątny 100 kHz, o ile dobrze pamiętam, należy oscyloskop skonfigurować do pomiaru widma tego sygnału w zakresie częstotliwości od 0 do 2 MHz. Zobaczmy, jak te oscyloskopy sobie tutaj poradzą. No, chyba jednak ekran dotykowy tutaj w tym Siglencie 814X daje mu pewną przewagę. Łatwo określić punkt początkowy i końcowy dla częstotliwości. Już w zasadzie ma to zrobione, podczas gdy w innych oscyloskopach dopiero jest to realizowane. W Keysightie, no niestety, brak klawiatury numerycznej jest tutaj wadą. Chociaż chyba Keysight wyprzedził drugiego Siglenta 1104X. No, ciekawa sytuacja. Na Unite jakieś 3 ekrany. Co to ma być? No, nie wiem, oryginalne podejście do tej konkurencji. Siglent 814X już skończył. Kto będzie na drugim miejscu? No, ale zobaczmy, na Unite jakieś dziwne widmo. Keysight już zajął drugie miejsce. Idzie walka o miejsce trzecie. Zobaczmy, wydaje się, że Siglent jest tutaj zdecydowanie bliżej efektu końcowego niż Unite. Unite chyba tutaj gubi się jakoś, nie wiadomo jak wyjść z tego menu, czy przyciskiem górnym menu, czy przyciskiem dolnym ze strzałkami. No, trwa to bardzo długo.
Siglent już mierzy tutaj poszczególne harmoniczne. Zobaczmy, tak, poziom threshold jest ustawiany poprawnie i wynik pomiarów i tak, mamy 3 harmoniczne na Siglencie, koniec pomiaru. Natomiast Unite, no niestety, tutaj coś jest nie tak, jest to bardzo nieintuicyjne, nie do końca ten oscyloskop sobie tutaj radzi. Wyjście z funkcji FFT resetuje ustawienia, trzeba to robić od nowa. No cóż, myślę, że już nie będziemy tego śledzić, pozostawmy Unite samemu sobie. Już za chwilę wyniki naszego biegu i dowiecie się, który zawodnik uzyskał najlepszy czas. Zobaczmy teraz, czy deklarowane przez producenta parametry oscyloskopu pokrywają się z rzeczywistością. Czyli wykonajmy takie testy, aby sprawdzić, czy te oscyloskopy nie są na dopingu. Wykonajmy im kontrolę antydopingową. Jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, to wszystkie oscyloskopy to pasmo mają dużo większe niż deklaruje producent. Szczególnie to widać dla Siglenta 814X i Uni-T. Prawie 170 MHz. Nieco mniej dla Siglenta 1104X. A jeśli chodzi o Keysighta, to tutaj ten nadmiar pasma jest chyba najmniejszy, bo mamy oscyloskop 70 MHz, a jego faktyczne pasmo to 90 MHz. Dodam tu, że wykonałem te pomiary zgodnie ze sztuką, czyli z terminatorem 50 ohmów na wejściu danego kanału. Oczywiście można powiedzieć, że to dobrze, że oscyloskopy mają dużo szersze pasmo niż deklarowane, bo wystarczy dokupić odpowiednią sondę pomiarową z odpowiednim pasmem, no i mamy oscyloskop o paśmie niemal dwukrotnie większym niż mówi producent. Ale wiecie co? Trochę podoba mi się to, że w przypadku Keysighta to faktyczne pasmo jest niewiele większe niż deklarowane. Tutaj rzeczywiście producent dotrzymuje swoich obietnic i sztywno się ich trzyma. Tak samo było w przypadku oscyloskopu serii HD3, który testowałem, oraz multimetru Keysighta 6,5 cyfry. Z kolei, jeśli chodzi o liczbę akwizycji na sekundę, to tutaj wyłącznie Keysight dotrzymuje specyfikacji. Deklarowane 200 000 rejestracji na sekundę, a zmierzone 197 000 rejestracji na sekundę. Jeśli natomiast chodzi o Siglenty i Unite, to tutaj w żadnym przypadku nawet nie zbliżamy się do deklarowanej liczby akwizycji na sekundę. Co więcej, w przypadku tych oscyloskopów one próbkują bardzo często przez czy też robią akwizycję bardzo często przez pewien okres czasu, a potem następuje długi czas martwy, w którym oscyloskop nie wykonuje zupełnie rejestracji. No to jest ta różnica pomiędzy tymi modelami a Keysightem, gdzie można mieć pełne zaufanie do tego parametru. Z kolei zmierzyłem również poziom szumów, czyli wartość skuteczną, bezskładowej stałej, gdy do wejścia oscyloskopu nie był doprowadzony żaden sygnał. Najmniejsze poziomy szumów, jak widzicie, mają tutaj Siglent 814X i Uni-T. Niezależnie, czy badam oscyloskop w pełnym paśmie, czy też w ograniczonym paśmie do 20 MHz z terminacją 50 ohmów. Następnie mamy Siglenta 1104X, no i największy poziom szumów występuje w Keysightie. Rzućmy teraz okiem na unikalne funkcje dwóch oscyloskopów. Siglent SDS814X HD oferuje bogate narzędzie Power Analysis, za pomocą którego można mierzyć mocę czynną, bierną, pozorną, współczynnik mocy i inne parametry urządzeń zasilanych z sieci elektrycznej. Oczywiście wymaga to sondy prądowej oraz różnicowej do pomiaru napięcia. Dodatkowo jest możliwa analiza jakości energii elektrycznej pod kątem występowania wyższych harmonicznych, obliczanie współczynników THD i inne. Kolejne funkcje to pomiar prądu rozruchowego, strat w układach impulsowych, sprawności energetycznej podzespołów i dużo więcej. Warto dodać, że te wszystkie narzędzia są opcjonalne i trzeba za nie zapłacić.
Z kolei Keysight ma wbudowany generator i oferuje automatyczne wyznaczanie charakterystyk Bodego, czyli charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej i fazowo-częstotliwościowej danego urządzenia, np. filtru. O tę funkcję pytał jeden z patronów wspierających kanał. Działa to doskonale, a wykres jest rysowany w sposób czytelny z możliwością pomiarów kursorowych. Widzimy teraz charakterystykę pasmowo-przepustową wyznaczoną w zakresie od 0 do 2 MHz w 70 punktach pomiarowych. Zajęło to dosłownie chwilę. Gdybym miał to zmierzyć ręcznie, to może zmieściłbym się w pół godziny. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie osobny film o takich unikalnych, bardziej zaawansowanych funkcjach oscyloskopów. Już za chwilę wyniki naszego biegu i dowiecie się, który zawodnik uzyskał najlepszy czas. Ale w tym miejscu muszę 2 słowa powiedzieć o oscyloskopie Unite UPO 1104. Jakkolwiek każdy z badanych oscyloskopów ma drobne wady czy bugi, to Unite ma ich niestety dużo i nie są to drobne rzeczy, a raczej błędy. Po pierwsze, przy dłuższej obserwacji sygnału można zauważyć, że co jakiś czas na ekranie pojawia się glitch, tak jakby oscyloskop tracił synchronizację. Trudno to opisać i nie udało mi się też tego nagrać. Pojawia się to rzadko i losowo. Po drugie, pomiary statystyczne według mnie nie działają poprawnie, a przede wszystkim są ślamazarne. Unite wykonuje pomiary z prędkością leniwca, żółwia olbrzymiego lub ukwiału. Ten ostatni pokonuje do 2 cm na godzinę. No więc to mniej więcej taka prędkość Unite. Kiedy Keysight wykonał 28 000 pomiarów, a Rigol DHO 814 prawie 3000, to Unite na liczniku miał dopiero 200 pomiarów. Co gorsze, częstość pomiarów nie zależy od wartości podstawy czasu, czyli czasu obserwacji sygnału i częstości akwizycji. On po prostu zawsze mierzy w takim tempie. Dalej, FFT. Nie wiem, kto implementował ten algorytm, ale nie działa on poprawnie. Wyniki są, mówiąc delikatnie, o dziwnym kształcie. Podając standardowe sygnały typu sinus, prostokąt, wiemy czego się spodziewać i mniej więcej inne oscyloskopy nam to dają. Ale nie Unite. Popatrzcie, jak wygląda analiza widmowa sygnału prostokątnego o częstotliwości 100 kHz i mniej więcej takiego obrazu bym się spodziewał. A jak to wygląda na Unite? Mimo wybrania okna Hanninga w obydwu przypadkach i parametrów akwizycji zbliżonych do siebie, to nie wygląda to dobrze na Unite. Kolejny przykład. Wygenerowałem sygnał zawierający 5 harmonicznych o malejących wartościach. Popatrzmy tym razem na Siglenta. Tak powinno wyglądać to widmo. A teraz Unite. Nie mam pojęcia, co to jest. FFT to najsłabsze ogniwo tego oscyloskopu. Jest tego dużo więcej, ale nie chcę już Was zanudzać. Unite, zgłoście się do mnie, to Wam powiem, jak naprawić Wasz oscyloskop, włącznie z tym, żeby się nie wieszał. Tak, on mi się zawiesił. Popatrzcie na film nakręcony telefonem. No i co teraz? Oscyloskop przestał reagować przy próbie doprowadzenia go do ustawień fabrycznych. No to chyba tylko hard reset zostaje. Czas na podsumowanie i końcowy werdykt. Zacznijmy od Unite. Przed chwilą na jego temat już co nieco powiedziałem. Jeśli chodzi natomiast o wynik naszego biegu, naszej konkurencji sportowej, to zajął on ostatnie 4. miejsce, bo realizacja tych wszystkich pomiarów zajęła mu aż 10 minut i 48 sekund. Znaczy zajęła mnie za jego pośrednictwem. Ten oscyloskop ma wiele wad, które są poważne. Oprócz tego, co powiedziałem przed chwilą, co jeszcze można dodać, to nieprecyzyjne kursory, które się przesuwają razem z sygnałem. Tryb XY, test maski jest bardzo wolny, tak samo jak ta statystyka, którą Wam pokazywałem. No cóż, no taka jest moja opinia na jego temat. Keysight z kolei test zajął mu 9 minut i 52 sekundy, a więc znalazł się na 3. miejscu. No, słuchajcie, bardzo mnie się podoba ten oscyloskop, powiem Wam szczerze. Pod względem sprzętowym, jak zwykle, Keysight nie zawodzi. Ta liczba akwizycji dotrzymana, pasmo dotrzymane. No, tu można być jakby Keysighta pewnym.
Problemem jest ta gałkologia. Rzeczywiście, no dzisiaj już tak się oscyloskopów jakby nie buduje, brak klawiatury numerycznej, więc pod kątem studentów no może być to problematyczne. To FFT w starym stylu, tak? Ale jakby wiem, że temu oscyloskopowi mogę zaufać, a to jest również bardzo ważne. No i słuchajcie, w końcu te dwa Siglenty. Siglent SDS 1104XE. Wykonanie naszego biegu zajęło mu 8 minut i 12 sekund, w związku z tym zajmuje drugie miejsce. No tutaj nie wszystkie parametry jakby sprzętowo on dotrzymuje. Jest to dosyć wolny oscyloskop, to znaczy częstość odświeżania obrazu na ekranie jest dużo mniejsza niż wynikałoby to z częstości akwizycji. Kursory też troszkę działają wolno, ale to jest, słuchajcie, dobry oscyloskop, to znaczy ja bym go z chęcią używał. To jest taki, jak sobie tutaj zapisałem, oscyloskop neutralny. To znaczy kupujesz go, zaczynasz go używać i szybko się z nim, że tak powiem, zaprzyjaźniasz. Robi dokładnie to, co powinien, bez jakichś specjalnych, że tak powiem, wodotrysków. No i w końcu pierwsze miejsce w naszym wyzwaniu z czasem 6 minut 46 sekund zajął ten Siglent 814X. To też jest bardzo dobry oscyloskop. To menu, pomimo że dotykowe, bo ja sceptycznie podchodziłem do oscyloskopu z ekranem dotykowym dla studentów. Trochę się tego bałem, ale jak zacząłem go używać, to od razu się jakby tutaj poczułem jak w domu. Wiedziałem, co gdzie jest, nic mi nie zasłania ekranu, tak jak w Rigolach serii DH800-900. Wszystko jest bardzo intuicyjne i na swoim miejscu i to jest bardzo dla mnie ważne. On też, podobnie jak ten, czasami się jakby przycina. To odświeżanie na ekranie no, też nie jest takie super szybkie. Jakieś pewnie drobne uchybienia, ale generalnie nie mam tutaj jakichś uwag. Słuchajcie, czasy wykonania zadań to jedno, ale muszę wziąć pod uwagę również inne cechy, właśnie intuicyjność obsługi, niezawodność, wiarygodność. No i w związku z tym, z tych 4 oscyloskopów dzisiaj odpada Unite. No myślę, że nie jest to dla Was zaskoczeniem. Do drugiej rundy przechodzi więc Keysight i te 2 Siglenty. W kolejnym filmie, myślę, że on ukaże się gdzieś za miesiąc, bo wcześniej mam jeszcze bardzo ciekawy film związany z testowaniem takich gniazdkowych liczników energii, które każdy z Was może sobie w domu zamontować i testować swoje urządzenia. Więc myślę, że gdzieś za miesiąc przyjrzę się dokładniej tym 3 modelom, rozłożę je na czynniki pierwsze, zobaczymy, jakie ciekawe funkcje mają niektóre z nich, no i na tej podstawie podejmę ostateczną decyzję, kto zostanie zwycięzcą. Dzięki za zobaczenie tego filmu i do zobaczenia następnym razem.